Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej Team SA poświęconej nowej strategii. Moje nazwisko Krzysztof Olta, jestem prezesem zarządu spółki. Chciałem przedstawić moich kolegów. Piotr Nosal, dyrektor handlowy, członek zarządu. Witam Państwa. Piotr Tokarczuk, dyrektor finansowy, członek zarządu. Dzień dobry. W czasie konferencji można zadawać pytania w postaci czatów, na które będziemy odpowiadali po zakończeniu konferencji. Zanim przejdziemy do prezentacji naszej nowej, długoterminowej strategii, chcielibyśmy krótko podsumować naszą dotychczasową strategię oraz omówić jej realizację. W naszej dotychczasowej strategii zakładaliśmy osiągnięcie do 2021 roku dwóch celów. Rocznych przychodów jednostkowych w Team SA na poziomie co najmniej miliarda złotych, przy rentowności co najmniej na poziomie 3,6%. Strategia ta opierała się na dwóch filarach: rozwoju handlu materiałami elektrotechnicznymi w modelu hybrydy oraz budowę nowych alternatywnych modeli handlu materiałami technicznymi, takimi jak dropshipping, marketplace, B2B2C. Spójrzmy teraz, jak zrealizowaliśmy tę strategię. W ostatnim roku strategii, to jest w roku 2021, Team SA osiągnął jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 1 250 milionów, a rentowność EBITDA osiągnęła poziom 8,7%. A więc cel przychodowy został przekroczony o 25%, natomiast rentowność EBITDA była dwukrotnie wyższa od założonej jako cel. Przekroczenie celów strategicznych wynikało z dużej determinacji i aktywności całego teamu. Chcielibyśmy teraz w syntetycznej formie omówić nasze aktywności i osiągnięte wyniki w tych obszarach. Pierwsze trzy obszary zostaną skomentowane przez przedstawicieli Rady Menadżerów. To jest zespołu, który bezpośrednio raportuje do zarządu i składa się z kluczowych menadżerów. Na dzisiejszym spotkaniu Rada Menadżerów jest reprezentowana przez panią Barbarę Matkowską-Włosek, dyrektora Wydziału Marketingu, Łukasza Napiórkowskiego, zastępcę dyrektora sprzedaży, Krzysztofa Rogalnego, dyrektora Wydziału Rozwoju i Technologii. Na początek zaproszę Łukasza Napiórkowskiego, zastępcę dyrektora sprzedaży, do omówienia obszaru sprzedaży. Budżety na lata 2019-2021 zakładały ciągły przyrost przychodów, by w końcu wyniósł okrągły 1 miliard złotych. Ostatecznie w 2021 roku zrobiliśmy 0,25 miliarda więcej. Uzyskaliśmy to dzięki nieustannej poprawie procesów handlowych. Zwiększyliśmy efektywność pracy, wdrażając m.in. machinę sprzedażową oraz korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii. Jednym ze wskaźników efektywności w teamie jest sprzedaż na osobę w sieci sprzedaży. W 2018 roku wyniósł on ponad 5 milionów złotych. Później wzrastał średnio o 1 milion złotych rocznie, by na koniec wynieść 8 milionów 300 tysięcy złotych. Ogromne znaczenie dla naszych klientów ma świadczony przez nas serwis. To zatem także nasze oczko w głowie. Nieustannie go udoskonalamy, zwiększając dzięki temu liczbę klientów. W efekcie w 2021 roku już ponad 50 tysięcy klientów z sektora B2B zrobiło zakupy na team.pl. Wspominając o serwisach dla naszych klientów, zauważyliśmy, jak ważne są doradztwo i kompetencje techniczne naszych pracowników. Dlatego też wyodrębniliśmy zespoły specjalizujące się w obsłudze rynków przemysłu i efektywności energetycznej. Ekipy te po wielu szkoleniach świadczą doceniany przez klientów serwis, profesjonalnej wiedzy i doradztwa. W naszej strategii założyliśmy również rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży. Chcąc skorzystać z wartości, jakie daje współdzielenie zasobów. Z jednej strony udostępniamy swoją ofertę innym podmiotom, dając im możliwość sprzedaży asortymentu w ich sklepach internetowych. Z drugiej strony sami realizujemy sprzedaż w modelu dropshippingowym. To znacznie poszerza ofertę zarówno naszą, jak i naszych klientów. W 2021 roku udział alternatywnych kanałów sprzedaży w przychodach teamu wyniósł prawie 9%,
a więc 110 milionów złotych. Bliski kontakt naszych sił sprzedażowych z klientem biznesowym ma ogromne znaczenie. W okresie pandemii kontakt osobisty był utrudniony lub wręcz niemożliwy. Postawiliśmy więc na kontakt zdalny z wykorzystaniem telefonu lub komunikatorów internetowych. Efektem było ponad trzykrotne zwiększenie różnego typu akcji generowanych przez system CRM, mających na celu aktywizację lub utrzymanie kontaktu z klientem. Takich działań w 2021 roku było ponad 250 000. Wszystkie te działania wspiera nowoczesny marketing, o którym opowie Basia. Tak dobre wyniki zarówno sprzedażowe, jak i w wymiarze liczby pozyskanych klientów nie byłyby możliwe bez zbudowania świadomości marki Team w kluczowych dla nas segmentach, a także bez znaczącej poprawy widoczności Team.pl oraz odpowiednich narzędzi marketingowych wspierających retencję klientów. Na budowanie świadomości marki duży wpływ miał m.in. intensywny rozwój całego ekosystemu Team Online z naciskiem na komunikację w mediach społecznościowych. Zwiększenie aktywności w social media bezpośrednio przełożyło się na wzrost zasięgu naszych kanałów o 84% w samym tylko 2021 roku, co dało nam dotarcie do blisko 3 milionów użytkowników. Z kolei poprawa widoczności Team.pl była możliwa dzięki działaniom rozwojowym i optymalizacyjnym w obszarze SEO, zarówno w wymiarze technicznym, jak i kontentowym. Porównując okres sprzed wdrażania strategii do roku 2021 roku, odnotowaliśmy wzrost ruchu organicznego, a także przychodów z tego kanału o ponad 65%. Liczba fraz w top 100 wzrosła o 84%, przy czym dzisiaj w samym tylko top 10 mamy już 24 000 fraz. W 2021 roku udział sprzedaży z kanału organicznego wyniósł już 1/3 przychodów z całego kanału online. Kolejnym aspektem, który miał pozytywny wpływ na pozyskiwanie oraz utrzymanie klientów, była intensywna praca nad kanałami płatnymi, w tym także działania social paid. Przełożyło się to na podwojenie obrotów z tego kanału przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotu z każdej zainwestowanej złotówki. Na koniec 2021 roku udział kanałów płatnych w całości sprzedaży online wyniósł już blisko 50%. Ostatnie 3 lata to również wdrażanie nowych mechanizmów i narzędzi marketingowych podnoszących efektywność i rentowność prowadzonych przez nas działań w całym ekosystemie Teamu. Obecnie już co 4. akcja promocyjna wspierająca sprzedaż jest spersonalizowana nie tylko do poziomu mikrosegmentów, ale wręcz do pojedynczych klientów. Jeśli spojrzymy natomiast całościowo na komunikację marketingową, to personalizacji podlega już zdecydowana większość z niej. Od jesieni 2020 roku budujemy także społeczność pod nazwą Łączy nas napięcie, skupioną wokół tematów technicznych, tworzoną nie tylko przez profesjonalistów z branży elektrotechnicznej. Na koniec 2021 roku tą przestrzeń tworzyło już ponad 6300 zarejestrowanych użytkowników, którzy zadali łącznie ponad 1600 pytań i udzielili się blisko 12 000 odpowiedzi. Dzisiaj, gdy mówię te słowa, te liczby wyglądają zdecydowanie lepiej. Upewnia nas to tylko w przyjętym kierunku rozwoju całej społeczności. Wiemy, że jest ona potrzebna i jest to wartościowa przestrzeń dla osób szukających odpowiedzi, ale też osób chcących się dzielić wiedzą i doświadczeniem ze swojego obszaru. Daje ona realną wartość wszystkim naszym klientom. Łączy nas napięcie, pozwala nam także na budowanie świadomości marki w naszych grupach docelowych. To wszystko było możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, które stanowią fundament naszego biznesu. W latach 2019-2021 na utrzymanie i rozwój ekosystemu e-commerce przeznaczyliśmy blisko 15 milionów złotych. Takie nakłady zagwarantowały nam stabilność w tym dynamicznym wzroście. Dodatkowo, aby reagować jeszcze szybciej na zmieniające się otoczenie i zapewnić wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa, zbudowaliśmy zespół technologiczny wewnątrz organizacji. To ekipa znakomitych specjalistów, programistów, projektantów i menadżerów, którzy mają wspólny cel, wartości i pasję do e-commerce. Nasze kompetencje wzmacniamy również dzięki współpracy z najlepszymi partnerami technologicznymi w Polsce. Dzięki takiemu połączeniu z sukcesem udoskonaliliśmy ekosystem e-commerce.
Wdrożyliśmy nowy system do zarządzania ofertą produktową. Uruchomiliśmy responsywną wersję platformy Team.pl i przeprowadziliśmy setki modyfikacji w naszych systemach sprzedażowych, które wzmacniają pozytywne doświadczenia zakupowe klientów. Wierzymy również, że najlepszy serwis dla klientów możemy osiągać przez digitalizację naszych wewnętrznych procesów sprzedażowych i podniesienie efektywności operacyjnej. W tym celu stawiamy na robotyzację procesów. Pozwala to zautomatyzować powtarzalne czynności, uwalniając tym samym czas naszych kolegów i koleżanek na poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Nie da się w sposób skuteczny zrealizować tych wszystkich projektów biznesowych bez solidnych fundamentów. Już od dawna wiadomo, że nie ma dobrego e-commerce'u bez sprawnie zorganizowanej logistyki. Logistyki rozumianej szerzej niż tylko magazynowanie i wysyłka towaru. W Team SA przez te lata robimy wszystko, aby klienci w żaden sposób nie odczuli wzrostu skali działalności Team. Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości, tak aby te doświadczenia zakupowe były jak najlepsze, aby klienci kupowali coraz częściej, kupowali coraz więcej i polecali Team SA kolejnym klientom. Nieustannie podnosimy jakość współpracy z naszymi dostawcami, identyfikując obszary do poprawy, wdrażając pewne zmiany i weryfikując je po czasie. Tam, gdzie to możliwe w procesie zakupowym, automatyzujemy i robotyzujemy procesy. Jeszcze 3 lata temu ponad połowa procesów była realizowana ręcznie. Na koniec 2021 roku aż 84% procesów zakupowych było realizowane w sposób automatyczny. Dopracowana współpraca z naszym operatorem logistycznym, firmą 3LP, doskonała komunikacja oraz realizowanie szeregu zmian i usprawnień po obu stronach powodują, że jesteśmy w stanie bardzo dynamicznie skalować naszą logistykę. Na koniec 2021 poziom zapasu był 50% wyższy niż 3 lata wcześniej. Wzrosła istotnie liczba wszystkich procesów i operacji realizowanych po stronie 3LP. Bez problemu zrealizowaliśmy ponad 1 milion wysyłek do klientów, a 97% z nich dotarło do klienta na drugi dzień roboczy po zamówieniu. Do dalszej części prezentacji zapraszam Piotra. Nie byłoby sukcesu teamu i sukcesu w realizacji tej strategii bez pracowników i współpracowników teamu, bez ich zaangażowania i pracy. Ostatnie badanie satysfakcji pracowników przeprowadzone w 4. kwartale ubiegłego roku pokazało, że wskaźnik NPS jest na bardzo wysokim poziomie i wynosi aż 41 punktów. Nasz sukces to także wynik ciągłej pracy nad optymalizacją, automatyzacją i robotyzacją procesów. Takich działań w każdym czasie realizujemy dziesiątki. I choć efekt każdego pojedynczego działania jest zazwyczaj ograniczony, to w ujęciu całościowym bardzo pozytywnie wpływają na sprawność operacyjną i na naszą pozycję kosztową. Między innymi dzięki temu udział kosztów operacyjnych do przychodów obniżył się w okresie strategii o 2,5 punktu procentowego, wpływając pozytywnie na pozycję konkurencyjną i wyniki finansowe. Doskonałe wyniki finansowe pozwalają nam z kolei dynamicznie się rozwijać. Pozwalają także realizować bardzo atrakcyjną politykę dywidendową i to bez potrzeby lewarowania bilansu spółki. Tylko w okresie strategii wypłaciliśmy ponad 93 miliony złotych dywidendy, a całościowa stopa zwrotu dla akcjonariuszy przekroczyła 574%. W tym samym czasie benchmarkowy indeks SWIG 80 wzrósł o 90%, a więc stopa zwrotu dla akcjonariuszy była ponad 6-krotnie wyższa w przypadku teamu niż wzrost indeksu SWIG 80. Od połowy 2013 roku działamy w modelu e-commerce B2B. Od tego czasu każdego dnia wzmacniamy naszą wiedzę, rozwijamy nasze kompetencje, testujemy nowe pomysły i rozwiązania. Staliśmy się ekspertem w e-commerce B2B, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej reagować na zmiany na rynku, na trendy rynkowe, na potrzeby naszych klientów. Długofalowe, pozytywne perspektywy digitalizacji handlu w obszarze B2B są elementem, który będzie wzmacniał realizację naszej strategii w przyszłości. Wszystkie raporty pokazują pozytywne perspektywy e-commerce B2B.
76% firm ocenia, że rozwój tego rynku będzie co najmniej stabilny. Coraz więcej czasu spędzamy na zakupach w internecie, nie tylko jako konsumenci, ale również realizując nasze profesjonalne potrzeby biznesowe. Następuje proces konsumeryzacji B2B. Klienci chcą coraz szybciej realizować sobie potrzeby zakupowe, mieć te same funkcjonalności, szybki proces zakupowy, niezależnie od tego, czy występują w roli konsumenta, czy występują w roli profesjonalnego użytkownika. Smartfon stał się narzędziem, który towarzyszy nam w zasadzie 24 godziny na dobę i jest w zasięgu naszej ręki. Rośnie ruch z urządzeń mobilnych, a 92% użytkowników korzysta z internetu przez komórki. W najbliższym czasie większość działań podejmowanych w Team będzie ukierunkowane na to, aby tym wyzwaniom sprostać i aby wykorzystać szanse rynkowe, które będą przed nami stawiane. Nie tylko kontekst rynkowy jest tu ważny, ale również ważny jest kontekst wewnętrzny. Do omówienia tego obszaru zapraszam Piotra. Zespół Teamu to są kompetentni specjaliści, którzy pracują kierując się podobnymi wartościami. Już wiele lat temu sformułowaliśmy najważniejsze wartości, a ostatnie badanie satysfakcji pracowników pokazało, że rzeczywiście na co dzień w życiu firmy te wartości są obecne. Nasi pracownicy szczególną uwagę zwrócili na współpracę i rozwój. Konsekwentne i poważne podejście do obecności wartości w codziennym życiu firmy w połączeniu ze stworzeniem bardzo dobrych warunków pracy, elastycznym podejściem do jej wykonywania, nowoczesnymi narzędziami, to wszystko powoduje, że wskaźnik ENPS wynosi aż 41 punktów i pokazuje, że Team dołączył do grona najlepszych, najbardziej pożądanych pracodawców. Warto wspomnieć, że wskaźnik na podobnym poziomie mają takie spółki jak Google, Netflix czy Siemens. Wszystkie wymienione wartości, łącznie z pasją, tworzą środowisko, które sprzyja realizacji kultury, którą określamy Never Ending Startup. Taka kultura powoduje bardzo dużą aktywność naszych pracowników. W okresie realizacji ostatniej strategii do banku pomysłów wpłynęło ponad 170 inicjatyw, a 80 z nich zostało wdrożonych. Widać więc, że zgłaszane inicjatywy są dobrze przemyślane, a duża ich część rzeczywiście jest realizowana, pozytywnie wpływając na naszą sprawność operacyjną i realizację celów biznesowych. To między innymi dzięki temu ponad 78% naszych pracowników jest pozytywnie nastawionych do zmian. Postrzegają zmiany jako szansę na rozwój, zarówno firmy, jak i swój osobisty. Takie nastawienie zamierzamy utrzymać w przyszłości, bo będzie ono solidnym fundamentem wspierającym realizację naszej nowej strategii. Do zaprezentowania nowej strategii Teamu zapraszam pana prezesa Krzysztofa Foltę. Rozpoczynamy nowy rozdział w naszej 35-letniej historii. Zawsze byliśmy firmą, która stawiała na innowacje i rozwój. Opracowując nową strategię, słuchaliśmy się w głos naszych klientów, dostawców i pracowników. Stawiamy na profesjonalistów i na materiały elektrotechniczne. Opracowując nową strategię, wsłuchaliśmy się w głos naszych klientów. Dla naszych klientów najważniejszą rzeczą jest czas. Dzięki naszej platformie mogą zaoszczędzić czas, który poświęcą na realizowanie swoich celów biznesowych. Nasza platforma działa 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jest bardzo elastyczna. Dzięki temu nasi klienci mogą dostosować swój czas na realizowanie biznesów i dzięki elastyczności naszej platformy mogą dokonywać zakupów w dowolnym momencie i w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. Jesteśmy nie tylko liderem w branży elektrotechnicznej, jesteśmy też największym innowatorem w branży elektrotechnicznej. Dzięki temu pozwalamy naszym klientom realizować swoje cele biznesowe. Jesteśmy nie tylko liderem
dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Jesteśmy też najbardziej innowacyjną firmą w tej branży, w Polsce i w Europie. Naszą misją jest ułatwiać pracę profesjonalistom. Nasza platforma zmienia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Dzięki temu dostarczamy towar z dowolnego miejsca na czas w dowolne miejsce. Nasi klienci mogą dzięki temu realizować swoje cele biznesowe, oszczędzając wiele czasu i energii. Naszą ambicją jest zachwycać klientów zakupami. Dużo przykładamy wagi do tego, żeby zakupy na naszej platformie i wiedzę, którą można pozyskać na naszej platformie, ułatwiała naszym profesjonalistom realizowanie swoich celów biznesowych. W Team łatwo zamawiasz, krótko czekasz i zawsze dostajesz wszystko, czego potrzebujesz. Produkt, pomoc i wiedzę. Jest to nasza propozycja wartości dla naszych klientów. Nasza strategia opiera się na 4 filarach. Centrum Elektrotechniki, zakupy w Team to przyjemność, zawsze pod ręką i Team to Team. Zapraszam Piotra do omówienia pierwszych 2 filarów naszej strategii. Od lat nasza działalność handlowa opiera się na dostarczaniu produktów z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki. To w tym właśnie obszarze mamy największe doświadczenia. W tym właśnie obszarze nasz zespół handlowy ma największą wiedzę i przez te lata zbudował jak największe kompetencje. Jest w stanie być profesjonalnym partnerem dla naszych klientów, wspierać ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo rynek, na którym działamy, jest ciągle rynkiem bardzo rozdrobnionym, a więc jest duża szansa na to, żeby Team zwiększał udziały w tym rynku. Łącząc kompetencje ludzkie z technologią, staliśmy się dystrybutorem technologicznym, swego rodzaju niezbędnym ogniwem łączącym dostawców różnego rodzaju produktów elektrotechnicznych i technicznych, jak i odbiorców tych produktów na terenie całej Polski. Naszym atutem, a można powiedzieć istotną przewagą konkurencyjną, jest najszersza oferta produktowa na rynku. Oferta, która podąża za potrzebami klientów, za trendami rynkowymi, za nowinkami, które na rynku się pojawiają. Jest i będzie to nasza przewaga konkurencyjna w przyszłości. Nasza oferta będzie podążać za tym, czego potrzebują klienci, tak aby byli oni w stanie zrealizować swoją każdą potrzebę na team.pl. Nieustannie budujemy wśród klientów świadomość, że jeżeli jakiegoś produktu nie ma na team.pl, to prawdopodobnie nie ma go dostępnego na rynku. Naszą ambicją jest nie tylko dostarczanie produktów. Chcemy również uczestniczyć w życiu zawodowym naszych klientów. Chcemy, aby tworzyć wspólnie z nimi wartość dodaną ze współpracy z Team. Od jakiegoś czasu już budujemy społeczność skupioną wokół wiedzy w postaci portalu Łączy Nas Napięcie. Na tym portalu łączymy specjalistów, profesjonalistów, pasjonatów z zakresu elektrotechniki i szeroko pojętej techniki z osobami, którzy takiej wiedzy potrzebują i którą potrzebują wykorzystać. Dzięki temu coraz lepiej rozumiemy potrzeby naszych klientów. Wiemy, z czym się mierzą na co dzień w swojej pracy zawodowej, a wspólnie z naszymi dostawcami jesteśmy w stanie budować rozwiązania, które te potrzeby realizują. Na ten moment społeczność Łączy Nas Napięcie liczy ponad 6800 profesjonalistów, którzy odpowiedzieli na ponad 2100 zadanych pytań, tworząc jednocześnie blisko 15 000 wątków w wypowiedzi. Dzięki naszemu doświadczeniu i silnej marce, jaką reprezentujemy na rynku elektrotechnicznym, możemy budować synergię marki Team z markami naszych dostawców, tworząc miejsce bardzo efektywnych premier rynkowych. Dążymy do sytuacji, w której Team będzie swego rodzaju showroomem dla premier rynkowych, a sposób prezentacji produktu będzie tworzyć unikalny i wartościowy content, wyczerpujący w pełni informacje o produkcie oraz sposób ich zastosowania. Do przedstawienia kolejnego filaru zapraszam Piotra. Analizujemy nie tylko trendy biznesowe w naszej branży, ale patrzymy szerzej na inne rynki, inne sektory. Ze szczególną uwagą śledzimy wszystkie zmiany technologiczne.
Jesteśmy bardzo blisko rynku, dlatego widzimy zmiany demograficzne oraz to, jakie przewartościowanie priorytetów się dokonuje. Jak ważny jest komfort codziennej pracy dla naszych klientów zajętych profesjonalistów. Dlatego poprawiamy komfort korzystania z naszych narzędzi i usług, tak aby zakupy w Team.pl były przyjemnością. Jako platforma internetowa B2B na co dzień wykorzystujemy wiele algorytmów. Mamy naturalną łatwość korzystania z mechanizmów sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się. Dzięki temu coraz lepiej i lepiej w sposób automatyczny, kumulując coraz więcej wartościowej wiedzy, poznajemy potrzeby każdego z naszych klientów. Naszym podstawowym celem jest rozpoznanie i proponowanie klientowi tylko tego, czego potrzebuje i niczego więcej. Wiemy, że nasi klienci są bardzo zajęci i nie mają czasu na rzeczy zbędne. Szanujemy to i dlatego nie marnujemy ich czasu. Dzięki temu oszczędzamy czas zajętych profesjonalistów i pomagamy im się skupić tylko na tym, co ważne, czyli na rozwoju własnego biznesu. Jednym z podstawowych założeń naszego modelu biznesowego jest nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji między teamem a naszymi klientami biznesowymi. Z natury rzeczy taka relacja premiuje lojalność i oparta jest na indywidualizacji warunków handlowych, które są korzystne dla obu stron. Z jednej strony warunki te dają naszym klientom dostęp do najszerszego na rynku asortymentu, zapewniając przy tym konkurencyjne warunki zakupu. Z drugiej strony dbają o rentowność teamu, tak abyśmy mogli zapewnić naszym klientom najlepszy na rynku serwis sprzedażowy i posprzedażowy. Prowadząc całkowicie cyfrową działalność, na bieżąco, codziennie zarządzamy naszą rentownością i jesteśmy w stanie natychmiast reagować na zmiany warunków rynkowych. W obecnej sytuacji, kiedy rynek jest tak zmienny, taka kompetencja jest kluczowa dla rozwoju naszego e-commerce'u. Do przedstawienia kolejnego filaru zapraszam Piotra. Team zawsze pod ręką. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się nasz klient i czym się aktualnie zajmuje, team ma być zawsze w zasięgu jego ręki. Chcemy z jednej strony dać klientowi więcej czasu na jego pracę, na jego zajęcia zawodowe, a z drugiej strony dać mu możliwość, aby nie przegapił niczego ciekawego, co dzieje się w całym ekosystemie Team.pl. Dlatego też nasza praca będzie nastawiona na to, żeby stworzyć szereg narzędzi technologicznych, które mają ułatwić pracę zajętym profesjonalistom. Technologiczne rozwiązania dopasowane do poszczególnych segmentów klientów oraz nowe otwarcie w mobile commerce ma dać nam i naszym partnerom nieograniczone możliwości rozwoju w przyszłości. Team to inteligentny asystent. Ułatwia, przypomina, podpowiada, wyręcza, porządkuje zamówienia i rozliczenia, pozwala lepiej zarządzać projektami. Zachęca do składania zamówień z wyprzedzeniem, tak aby materiały dotarły w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie. Team staje się narzędziem codziennej pracy, niezależnie gdzie ta praca jest wykonywana. Niezależnie od tego, czy klient loguje się przez stronę internetową, czy korzysta z innowacyjnej aplikacji mobilnej, dostaje pakiet korzyści ze współpracy z Team. Do omówienia ostatniego filaru naszej strategii zapraszam pana prezesa Krzysztofa Foltę. Team to team. Nazwa naszej firmy wywodzi się od angielskiego słowa team, czyli zespół. Ta idea przysługiwała nam od momentu założenia firmy i cały czas przyświeca w realizacji codziennych zadań. Pracę zespołową rozumiemy jako pracę wewnątrz organizacji, jako pracę z naszymi klientami i z naszymi dostawcami. Ta idea pracy zespołowej towarzyszyła nam cały czas i będzie towarzyszyć przy realizacji nowej strategii. Drugim filarem naszego rozwoju, czy drugą taką mocną stroną naszego rozwoju jest kultura organizacyjna firmy. Kultura organizacyjna firmy Teamu nie zmienia się od lat. Mamy ciągle świeżość i energię never ending startupu. Dzięki temu
Cały czas się rozwijamy, cały czas jesteśmy innowacyjną firmą, jesteśmy liderem w branży. Nie byłoby tego, gdyby nie nasi pracownicy. Każdy pracownik w firmie, bez względu na swoje stanowisko, ma wpływ na to, co się dzieje w naszej organizacji, poprzez realizowanie swoich celów indywidualnych i celów zespołowych. To pozwala zachować permanentny rozwój naszej organizacji i być ciągle liderem nie tylko w wielkości sprzedaży, ale liderem we wprowadzaniu coraz nowszych rozwiązań technologicznych. Pracę zespołową rozumiemy bardzo szeroko. To jest nie tylko praca zespołowa wewnątrz organizacji poprzez realizowanie wielu projektów. To jest nie tylko praca zespołowa z naszymi klientami, a również z naszymi dostawcami. Dzięki realizacji pracy zespołowej między naszymi dostawcami, teamem i klientami potrafimy realizować wiele skomplikowanych projektów budowlanych. Zespołowość odbija się nie tylko na działalności zawodowej. Również, mimo że jesteśmy firmą o zasięgu ogólnokrajowym, realizujemy cele lokalnie, poprzez wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych. Biorą w tym udział nie tylko nasi pracownicy, biorą również w tym udział nasi dostawcy i nasi klienci. Pracę zespołową rozumiemy bardzo szeroko. Jest to jedna z naszych najmocniejszych stron, jeżeli chodzi o firmę. Kultura organizacyjna jest najważniejszą wartością naszej organizacji. Chciałem nadmienić, że kultura organizacyjna jest niekopiowalna. Była tworzona przez wiele lat i dalej działa i ciągle jest wspierana przez nowych pracowników, którzy do naszej organizacji permanentnie przychodzą. W team łatwo zamawiasz, krótko czekasz i zawsze dostajesz to, czego oczekujesz. Produkt, pomoc i wiedzę. Ta idea przyświeca przy realizowaniu naszej nowej strategii. Chcemy być partnerem nie tylko w dostarczaniu towarów, chcemy być również partnerem w realizowaniu wielu biznesowych projektów naszych klientów. Ponadto chcemy też dzielić się z nimi naszą wiedzą. Zapraszam Piotra. Realizacja naszej nowej, długoterminowej strategii dla teamu pozwoli nam nie tylko na rozwój e-commerce'u, ale też zamierzamy poprawiać nasze wyniki finansowe. W związku z tym określiliśmy na kolejne 5 lat długoterminowe cele finansowe. Do 2026 roku zamierzamy osiągnąć przychody jednostkowe co najmniej na poziomie 3 miliardów złotych, przy EBITDA w wysokości 250 milionów złotych. Jest to cel ambitny, ale realistyczny. Już realizacja naszej dotychczasowej strategii na lata 2019-2021 pokazała, że potrafimy dowozić, a nawet przekraczać cele, które sobie wyznaczamy. Oczywiście realizacja nowej strategii będzie wymagała zaangażowania całego zespołu team. W związku z tym Rada Menadżerów przygotowała plan wdrożenia tej strategii oraz roadmapę kluczowych projektów. W trakcie tych prac zidentyfikowaliśmy ponad 70 inicjatyw. Oczywiście dzisiaj nie zamierzamy wszystkich ich przedstawiać. Wybraliśmy tylko najważniejsze z nich i do ich zaprezentowania zapraszam ponownie Radę Menadżerów. Na początek poproszę Barbarę Matkowską-Włosek, dyrektora Wydziału Marketingu. Naszą misją jest ułatwianie pracy zajętym profesjonalistom. Stawiamy ich potrzeby i oczekiwania w centrum naszych działań. Szanujemy ich czas i wiemy, że pomoc oraz wiedza techniczna, której potrzebują, muszą być zawsze tam, gdzie jej oczekują. Musi być zawsze pod ręką oraz podana w maksymalnie przyjazny, użyteczny i prosty sposób. Dlatego nasi eksperci będą tworzyć autorskie, wartościowe treści w różnych formatach, w tym materiały wideo skierowane do użytkowników o różnym poziomie zaawansowania wiedzy technicznej. Będą dzielić się swoją bogatą wiedzą o zastosowaniu produktów, ich wadach i zaletach, czy istotnych kwestiach związanych z wykorzystaniem w praktyce. Będziemy koncentrować się zwłaszcza na nowinkach technicznych, innowacyjnych rozwiązaniach czy produktach energooszczędnych, tworząc unikalną przestrzeń w świecie rzeczywistym i online, przestrzeń, w której będzie można odkrywać nowe trendy i być świadkiem, a być może nawet uczestnikiem premier rynkowych dostępnych wyłącznie w Team. Mamy świadomość, jak ważny przy podejmowaniu decyzji zakupowej jest dostęp do pełnej i rzetelnej informacji produktowej w jednym miejscu, pod jednym kliknięciem. Dlatego karty produktowe w Team.pl będą zawierać kompleksowe informacje o produkcie, jego parametry techniczne, zastosowanie, opinie użytkowników, porady ekspertów czy doskonałej jakości materiał zdjęciowy i wideo. Wszystko po to, aby dostarczyć naszym zajętym klientom potrzebną im wiedzę w maksymalnie czytelny,
szybki i atrakcyjny sposób. By wiedza, której potrzebuje skupiony na swojej pracy profesjonalista, była zawsze pod ręką. Społeczność łączy nas napięcie i jest jednym z kluczowych elementów naszego ekosystemu online. To przestrzeń tworzona głównie przez profesjonalistów, lecz nie tylko dla profesjonalistów. Naszą ambicją jest tworzenie miejsca do wymiany wiedzy, inspiracji czy doświadczeń. Miejsca, w którym każdy, bez względu na to, czy jest laikiem, majsterkowiczem czy profesjonalistą, może dzielić się swoimi doświadczeniami, ale i sięgać po wiedzę innych. Najbliższe lata to czas intensywnego rozwoju społeczności i zapraszanie kolejnych praktyków i ekspertów z różnych specjalizacji do jej współtworzenia. Damy także możliwość pokazania swojej codziennej pracy oraz udziału w ciekawych projektach, również wspólnie z innymi członkami społeczności. Umożliwimy poszerzanie wiedzy poprzez szkolenia dopasowane do potrzeb praktyków. Będziemy dbać o rozwój nowych narzędzi i możliwości na łączy nas napięcie. Wszystko po to, by tworzyć coraz bardziej komfortową i przyjazną przestrzeń dla wszystkich poszukujących wartościowej wiedzy technicznej, także na temat innowacyjnych rozwiązań czy rynkowych trendów. Jako platforma e-commerce mamy technologiczną możliwość poznawania zwyczajów zakupowych oraz potrzeb naszych klientów. Daje nam to ogromne możliwości w zakresie budowania wartościowej i spersonalizowanej interakcji z uwzględnieniem wszystkich punktów styku i kanałów komunikacji. Rozpoczęliśmy projekty, które z jednej strony pozwolą rozwinąć nasze możliwości do kumulowania wiedzy o dziesiątkach tysięcy naszych klientów, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Z drugiej strony tworzymy lub sięgamy po gotowe narzędzia, które pozwalają nam na indywidualne podejście i dopasowanie się do potrzeb klienta. Dzięki temu dostarczamy zajętym profesjonalistom dokładnie tego, czego w danym momencie potrzebują w zakresie produktów, wiedzy, usług czy wsparcia ze strony społeczności. Szanujemy ich czas i pracę. Koncentrujemy się więc tylko na tym, co dla nich ważne. Dzięki temu oszczędzamy czas profesjonalistów, nie zajmując ich uwagi tym, co nieistotne. To wszystko wsparte spersonalizowaną i zautomatyzowaną komunikacją oraz aktywnościami marketingowymi pozwoli nam na realizowanie tej idei przy dynamicznie rosnącej skali działania. Żaden marketing w dzisiejszych czasach nie obejdzie się bez technologii. I do opowiedzenia nieco więcej o technologii zapraszam Krzyśka. Team to spółka technologiczna, której ekosystem e-commerce jest podstawowym katalizatorem wzrostu. Jest on nieustannie udoskonalany, a ambitne cele nowej strategii jeszcze bardziej intensyfikują pracę nad jego ewolucją. Dlatego w ręce naszych zespołów chcemy oddać narzędzia najwyższej klasy, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze działania sprzedażowe. Uruchomiliśmy zbiór projektów o wspólnej nazwie Team 2.0. To proces transformacji Team do nowej, wysokowydajnej platformy e-commerce pozwalającej na pełną skalowalność. Działania te obejmują uformowanie procesów sprzedażowych i osadzenie ich w nowej architekturze. Pozwoli nam ona na obsługę wielokrotnie większych wolumenów transakcji, klientów i produktów, a także gotowość do wejścia na nowe rynki. Jak dobrze wiemy, smartfony są niezastąpionym asystentem naszego życia. Mobilność jest naturalna i wszechobecna. Otacza nas każdego dnia. Jest również niesamowicie silnym i trwałym trendem, pozytywnie zmieniającym nasze życie. To olbrzymi potencjał również dla nas i naszych klientów. Dlatego naszą ambicją jest zmiana optyki i zredefiniowanie znaczenia mobilności w branży elektrotechnicznej. Chcemy zapewniać profesjonalistom zupełnie nowe doświadczenia zakupowe dzięki spersonalizowanym sposobom komunikacji, które dają urządzenia mobilne. Chcemy, aby Team był zawsze pod ręką i wspierał klientów w ich codziennych obowiązkach. Aby to osiągnąć, nasz kanał mobilny zostanie zaprojektowany i wykreowany na nowo. Podobnie jak portfolio usług, które będziemy oferować naszym klientom. O czym opowie Łukasz. Klienci i serwisy to dla nas priorytety. Nie tylko specjalizacje czy profesjonalne doradztwo, ale i wiele innych usług. Nieustannie pracujemy nad rozwojem serwisów w różnych obszarach: logistycznym, finansowym, technologicznym, marketingowym, sprzedażowym i posprzedażowym. Pracujemy nad nimi projektowo w wielu zespołach, cały czas będąc blisko klientów i to z nimi omawiając pojawiające się pomysły. Spotkania projektowe bywają czasami burzliwe, ale to wtedy tworzą się najlepsze rozwiązania. I o to nam chodzi.
Stawiamy na to, co możemy zrobić dla naszych klientów i firmy. Jednak niezmiennie pamiętamy, że to pracownicy są naszą siłą. To naturalne, że ludzie chcą pracować w nowoczesnej firmie i mieć wpływ na jej przyszłość. Sprawczość przy współtworzeniu przyszłości organizacji to ogromny wyzwalacz mocy i potencjału naszych pracowników. Poprzez zaangażowanie w projekty dają niesamowity upust swojej kreatywności i radości tworzenia. Ponad połowa pracowników Team SA bierze udział w pracach projektowych. Tę kulturę organizacyjną tworzymy od lat, zachęcając wszystkich do dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami. Wspomniał o tym Piotr Tokarczuk, mówiąc choćby o Banku Pomysłu, który ewoluuje już od 15 lat. W roadmapie mamy obecnie ponad 70 mniejszych i większych projektów, które systematycznie planujemy uruchamiać. Będą one wspierać naszą strategię oraz realizować najważniejsze potrzeby naszych klientów i organizacji. Team wspiera pracowników także finansowo, jeżeli chcą rozwijać swoją edukację poprzez studia czy szkolenia. Sprawczość i współtworzenie przyszłości, o których mówił Łukasz, są dla nas istotne także w kontekście odpowiedzialnego biznesu. Mamy go w naszym DNA. Zawsze braliśmy pod uwagę nasz wpływ na jakość życia społecznego, gospodarczego oraz na stan środowiska naturalnego. Jako jedna z nielicznych, a być może jedyna, firma w polskim sektorze elektrotechnicznym i polskim e-commerce B2B, już w 2019 roku mieliśmy opracowaną 3-letnią strategię odpowiedzialnego biznesu Team Pro. Pomimo braku obowiązku prawnego, obszernie prezentowaliśmy także jej realizację w kolejnych raportach rocznych. Nie schodzimy z tej drogi. Rozpoczęliśmy już pracę nad strategią Team Pro 2022, definiującą na kilka kolejnych lat nasze zaangażowanie w kwestie środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Przy jej budowaniu nadal kluczowa jest dla nas kwestia działania zespołowego i lokalnego oddziaływania dzięki zaangażowaniu pracowników i partnerów biznesowych. Równie istotne jest dla nas także wspieranie klientów we wdrażaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych. Kończymy część prezentacyjną dzisiejszej konferencji. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dzień dobry, witamy na sesji pytań i odpowiedzi dotyczących zaprezentowanej przed chwilą strategii Team SA na najbliższe lata. Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań na czacie, a tymczasem przechodzimy już do tych, które pojawiły się w trakcie prezentacji. Jest z nami oczywiście nadal cały zarząd Team SA. Pytanie pierwsze. Jak do strategii Teamu ma się 3LP? Plany rozwoju tej spółki i zawieszenie IPO. Tak, rzeczywiście ze względu na sytuację rynkową zawiesiliśmy plan IPO 3LP. Natomiast przypomnę tylko, że na ostatnim spotkaniu, na którym prezentowaliśmy wyniki roczne, pokazywaliśmy dość dużo elementów strategii 3LP, strategii rozwojowej. I tą strategię zamierzamy podtrzymać, to znaczy do 2023 roku chcemy, żeby 3LP zarządzało powierzchnią ponad 240 000 metrów kwadratowych. Na finansowanie tej strategii mamy zabezpieczone środki. Przypomnę, że grupa kapitałowa i to zarówno Team, jak i 3LP generują pozytywne przepływy pieniężne, więc mamy wewnętrzne źródła finansowania i one będą uzupełnione finansowaniem dłużnym, które już w tej chwili mamy zabezpieczone. Także realizacja strategii rozwojowej 3LP jest bezpieczna i będzie kontynuowana. Pytanie kolejne. Czy Team zamierza wejść na nowe rynki, w tym przede wszystkim rynki zagraniczne?
Z jednej strony o czym wspominałem podczas prezentacji, to, że polski rynek jest ciągle rynkiem rozdrobnionym i realizując nową strategię, myślę, że będziemy zwiększali istotnie udziały w tym rynku. Natomiast jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, do wejścia na rynki zagraniczne trzeba się oczywiście odpowiednio przygotować. Nie jest to sprawa prosta. Trzeba dokonać wielu działań, popatrzeć na specyfikę rynku, a przede wszystkim z naszej perspektywy przygotować systemy. Tak jak wspominamy, jesteśmy w dużej mierze oparci na technologii. Nasz biznes, nasza sprzedaż jest wspierana przez technologię i tą technologię musimy przygotować do tego, żeby myśleć o ekspansjach, szczególnie zagranicznych. I to w ramach tej strategii, którą prezentujemy, będzie się działo. Rozwój infrastruktury pod nazwą Team 2.0 będzie uwzględniał wielojęzyczność i możliwość operowania na innych rynkach. Czy strategia zakłada fuzję i przejęcia, czy też 3 miliardy złotych obrotu to ma być organiczny rozwój? Z tego co pamiętam, to w dzisiejszej prezentacji nie było mowy o przejęciach. Strategia, którą żeśmy przedstawili, zakłada rozwój organiczny. Także ta strategia dotyczy tylko Teamu SA, chciałem podkreślić, i zakłada rozwój organiczny, czyli bez żadnych akwizycji. Czy team poza tegorocznymi dostrzega w kolejnych latach jakieś istotne nakłady na rozwój? Ja może odwrócę to pytanie, bo poza tegorocznymi to, tak. Powiem tak, w kolejnym 1,5 roku, w takim okresie czasu będzie większość nakładów na technologię i mamy na to zabezpieczony budżet i zakładamy, że to będą nakłady rzędu 20-25 milionów złotych w ciągu następnych 18 miesięcy. Natomiast nie inwestujemy, o tym też mówiliśmy już przy okazji konferencji wynikowej rocznej, nie inwestujemy w hardware. Także to są wyłącznie nakłady na rozwój technologii, na software. Spółka zamierza rosnąć w tempie CAGR 19%, czyli podobnie jak w poprzedniej strategii, i utrzymać bardzo wysoką marżę EBITDA ponad 8%. Czy zarząd nie uważa, że wyniki spółki w okresie pandemii nie stanowią bardzo wysokiej bazy? Skala wzrostu CAGR 19% rzeczywiście jest podobna jak w okresie realizacji poprzedniej strategii. Taką dynamikę zamierzamy utrzymać. Wiemy, że mogą być różne okresy, to znaczy w tej chwili mamy inflację, sytuacja w gospodarce też jest niepewna, więc mogą być słabsze okresy, mogą być lepsze, ale uważamy, że w horyzoncie kolejnych 5 lat CAGR 19% jest do zrealizowania. Co do marży EBITDA, to ja tutaj prezentując slajd dotyczący właśnie realizacji poprzedniej strategii, powiedziałem, że w ciągu ostatnich 3 lat udział kosztów operacyjnych do przychodów obniżył się o 2,5 punktu procentowego. Zakładamy, że wraz ze wzrostem skali działalności teamu ten udział dalej będzie się obniżał. Więc dźwignia operacyjna i skala działalności na pewno będą nas wspierały w realizacji tego celu. Czy w związku z ogłoszeniem nowej strategii będzie też aktualizowana polityka dywidendowa? Na dzień dzisiejszy nie widzimy żadnych powodów, żeby tę politykę dywidendową zmieniać. To znaczy ona została ogłoszona w zeszłym roku, czyli jest stosunkowo świeżą taką polityką dywidendową. Zakładamy, że będzie realizowana co najmniej przez kilka lat. I jaki poziom inflacji PPI zakłada strategia? Patrzyliśmy rzeczywiście na inflację producencką, ona w tej chwili jest bardzo wysoka. Zakładamy, że jesteśmy blisko szczytu, jeżeli chodzi o odczyty. Zakładamy, że w tym roku na pewno ten szczyt będzie, a w przyszłym roku już powinniśmy schodzić w dół. Także mogę powiedzieć, właściwie posługiwaliśmy się konsensusem rynkowym, tak? Nie jesteśmy tutaj jakby odosobnieni, nie tworzymy scenariuszów, które by odbiegały właśnie od tego konsensusu rynkowego. Tutaj mamy 2 pytania, z czego na jedno już przed chwilą padła odpowiedź. To pytanie, czy zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, ale towarzyszy mu drugie. Czy w związku ze świetnymi wynikami i planami spółka zamierza podnieść niskie, opinii pytającego,
cele EBITDA w programie motywacyjnym. Czy mam tu na myśli chyba program motywacyjny, jeżeli chodzi o opcje. Ja mam taką starą zasadę, w trakcie meczu nie zmienia się warunków gry, tak? To jest po pierwsze. Druga rzecz, my patrzymy trochę dalej, bo ta polityka, jeżeli chodzi o program opcyjny, zakłada na ile lat jest, Piotrek? Ostatnie objęcie jest w 26 roku. No właśnie, także to jest długocelowa polityka, jeżeli chodzi o opcje menedżerskie, więc nie sugerowałbym się jednostkowymi wynikami w ostatnim czasie. To jest raz, a druga rzecz powiedziałam, w trakcie gry nie zmieniamy warunków i zasad. Ja może jeszcze, dodam, że cała kadra menedżerska, łącznie z zarządami obu spółek, jest motywowana wzrostem wartości teamu, grupy kapitałowej i to jakby drive'uje nas też do działania. A progi, które określiliśmy historycznie, one są tutaj zupełnie drugorzędne. Czy to jeżeli ja jeszcze domknę ten temat, to oprócz kadry menedżerskiej, to co pokazywaliśmy podczas prezentacji, mamy wysoko zmotywowany zespół ludzi, którzy chcą zmieniać tą firmę, którzy chcą pracować w firmie, która jest liderem rynkowym, generują pomysły, wdrażają te pomysły w dużej skali, rozwijając się, więc te cele, które przed nami stoją, no, będą realizowane niezależnie od tego, czy od polityki programu motywacyjnego. Czy przedstawione cele finansowe to cele jednostkowe Team SA, czy skonsolidowane dla grupy kapitałowej Team? No to jednoznacznie pokazaliśmy, że to są cele jednostkowe. One dotyczą samego teamu spółki matki. Jaki capex w horyzoncie strategii zakłada spółka? Tak jak wspomniałem, no nie chciałbym wychodzić poza ten półtoraroczny okres i stwierdzenie, że w tym okresie wydamy około 20-25 milionów, bo my oczywiście mamy swoje wewnętrzne założenia, ale na kolejne 5 lat no to by było zbyt odważne w tej chwili, żebyśmy deklarowali konkretne nakłady. Tak jak też wspomniałem w trakcie prezentacji, my bardzo uważnie obserwujemy zmiany technologiczne i to, co jest dostępne na rynku, więc będziemy jakby też na bieżąco korygowali strategię i wykorzystywali tą technologię, która będzie się pojawiała, więc te nakłady też mogą się zmieniać w czasie. Biorąc pod uwagę minimalne cele finansowe na 2026 rok, zakładają Państwo spadek marży EBITDA do poziomu około 8,3%. Z czego wynika zakładany spadek rentowności? My nie zakładamy spadku rentowności EBITDA. My żeśmy określili cele, które chcemy przekroczyć, czyli 3 miliardy i chcemy przekroczyć 250 milionów EBITDA. Także to proszę patrzeć też troszkę jakby rozłącznie. To niekoniecznie musimy dzielić 250 przez 3 miliardy i patrzeć na sztywno, jaką marżę zakładamy. To nie działa w ten sposób. Z zaprezentowanych danych dotyczących prognozowanego wzrostu obrotów e-commerce B2B w Europie wynika, że zakładany CAGR to około 12% w porównaniu do zakładanego 18% CAGR przychodów Team do 2026. Jak Team zamierza przewyższyć dynamikę wzrostu obrotu w rynku e-commerce B2B? Odpowiadając troszeczkę w bardzo prosty sposób i trochę humorystyczny, zamierzamy być lepsi niż rynek. Natomiast to też, o czym ja często wspominam, ten rynek e-commerce B2B cały czas dojrzewa. Od kilku lat on pojawia się w kolejnych raportach. Jeszcze kilka lat temu nie było zupełnie żadnych raportów i trudno było pozyskać jakieś dane na temat rynku e-commerce B2B. No nie wspomnę już o 2013-2014, w którym my tą drogę swoją zaczynaliśmy w e-commerce B2B. I to, czym charakteryzują się te różnego rodzaju raporty w ostatnich latach przynajmniej, to jest to, że prognozy, które są tam pokazywane, są bardzo często przekraczane. My uważamy, że nasz plan rozwoju i plan działań na najbliższe lata, które definiujemy tą strategią, blisko 80 projektów zdefiniowanych, o których wspominał Piotr podczas prezentacji, pozwoli nam uzyskiwać przewagę, zwiększać udziały w rynku i tym samym będziemy w stanie rosnąć szybciej niż rynek. Jak ocenicie Państwo perspektywę czasową dla debiutu 3LP? Czy został on wstrzymany na kilka miesięcy, czy raczej lat?
Tak jak wspomniałem, IPO 3LP zostało wstrzymane ze względu na sytuację rynkową i to jest jakby trigger, który spowoduje, że wrócimy do tego procesu. Patrząc realnie na sytuację, z którą mamy w tej chwili do czynienia i też doświadczenia historyczne w przypadku tego typu sytuacji, naszym zdaniem pierwszy taki moment realnego debiutu to jest jesień tego roku, więc po wakacjach ocenimy, jak wygląda rynek, jakie są możliwości przeprowadzenia IPO i wtedy podejmiemy decyzję o kontynuacji procesu bądź zawieszeniu na kolejny kwartał czy dwa. Jaki jest zakładany przez Państwa maksymalny poziom dług netto do EBITDA grupy TIM do 2026 roku? My mamy konserwatywną politykę, jeżeli chodzi o finansowanie dłużne. Na koniec 2021 roku dług netto do EBITDA w grupie kapitałowej był na poziomie 0,5. Zakładamy, że w różnych okresach oczywiście ten poziom wykorzystania finansowania dłużnego może być różny, ale nie chcielibyśmy przekraczać dwukrotności EBITDA. Czy zamierzają Państwo zwiększyć udział w sprzedaży którejś z grup asortymentowych? Jeżeli tak, to której i dlaczego? W czasie dzisiejszej prezentacji przejawiało się słowo profesjonalizm, więc będziemy na pewno zwiększali udział coraz bardziej skomplikowanych produktów w naszej ofercie przy udziale współpracy z dostawcami, to jest jedno. I tak samo będziemy chcieli zaistnieć w specjalistycznej grupie klientów, czyli na pewno będziemy rozszerzali nasz asortyment o bardziej skomplikowany technicznie i trudniejszy do sprzedawania, potrzebujący, że tak powiem, wsparcia technicznego. Tutaj żeśmy pokazali, dzisiaj mamy portal Łączy Nas Napięcie, wspieramy się pracą z dostawcami, także tutaj na pewno pójdziemy w kierunku coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji. Ja tutaj, jeżeli można dodać do tej wypowiedzi, to co prezes wspomniał, Łączy Nas Napięcie dostarcza nam dużo informacji i dużo wiedzy na temat tego, z czym borykają się nasi klienci. Są tam nasi klienci, nie tylko nasi klienci i to, o czym ja też wspomniałem podczas prezentacji, ta oferta też będzie się rozwijać, podążając za pewnymi trendami i zmianami na rynku, zmianami też w sposobie pracy naszych klientów, to jak oni tą pracę wykonują, czego oni potrzebują do wykonywania tej pracy. Więc będziemy też obserwować bacznie to, co się zmienia, a zmienia się dosyć dużo i to też będzie taki driver do rozwoju oferty. Jak spółka 3LP zamierza sfinansować inwestycje w system Shuttle 2.0, biorąc pod uwagę zawieszenie IPO? Czy 3LP pożyczy środki w ramach cashpoolingu z Team SA na ten cel? Ja myślę, że w dużej części już skomentowałem to wcześniej. To pytanie jest bardziej szczegółowe, bo dotyczy Shuttle System. To tylko jeszcze raz potwierdzę. Mamy zabezpieczone finansowanie na Shuttle System źródłami wewnętrznymi. Mamy w tej chwili nadwyżkę wolnych środków pieniężnych. W takiej części, w jakiej środki wewnętrzne nie będą wystarczające, mamy zabezpieczone już w tej chwili finansowanie dłużne, finansowanie bankowe. Czy kontekst rynkowy był brany pod uwagę przy ogłaszaniu strategii? Znaczy, jeżeli dobrze rozumiem to pytanie, to prawdopodobnie jak chodzi o kontekst rynkowy, z którym mamy do czynienia, to znaczy mamy wojnę na Ukrainie, mamy galopującą inflację, mamy wzrost stóp procentowych i ograniczenie zdolności kredytowej i możliwości rozwoju mieszkaniówki. Znaczy, tak, oczywiście my patrzymy na ten kontekst rynkowy cały czas. Strategię przygotowaliśmy ją oczywiście nie w tydzień, pracowaliśmy nad tym dłużej i ma ona charakter co najmniej średnioterminowy. I tak jak wspomniał Piotr, te nasze cele są określone w perspektywie 5-letniej. Powinniśmy je osiągnąć na koniec tego okresu. Natomiast po drodze mogą być różne sytuacje rynkowe, mogą być lepsze lata, mogą być gorsze lata. No i oczywiście to bierzemy pod uwagę. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz. Ja już pracuję w tej firmie 35 lat, więc z tego co pamiętam przeszedłem co najmniej 4
spowolnienia czy recesji, jakbyśmy to nie nazywali. I siłą naszej firmy jest to, że potrafimy się dostosować do sytuacji rynkowej bez względu na to, czy jest HOSA, czy jest BESA, bo to jest bardzo ważne, bo BESy są też dla wielu firm dość dużym zagrożeniem. Jak powiedział Piotr, to jest strategia długofalowa, to jest tam co najmniej 5 lat, tak? Czy w ciągu tych 5 lat mogą być wzrosty i upadki rynku? Naszą siłą jest to, o czym mówimy od wielu lat. Z każdego spowolnienia, nie nazywałem tego recesją, nazwijmy to spowolnieniem, firma Team wychodzi wzmocniona, więc my traktujemy wszelkiego rodzaju zawirowania na rynku, czy HOSE, czy BESE, jako szansę i bez względu na to, co się będzie działo w otoczeniu, będziemy się starali to wykorzystać jako firma do dalszego umocnienia naszej pozycji i rozwoju. Tu strategia jest pewnym kierunkiem, tak? To jest miejsce, do którego chcemy dojść, natomiast nie zmienia się póki co to, o czym powtarzamy jako zarząd już od dłuższego czasu, że w tych czasach niestabilnych, niepewnych i bardzo zmiennych my podejmujemy decyzje w zasadzie z tygodnia na tydzień i dopasowujemy się do tego, co się obecnie dzieje w otoczeniu i mamy dużą zdolność adaptacji, dużą zdolność zmiany kierunków. Na końcu mamy jakiś cel, natomiast sposób dojścia do tego celu może być bardzo różny, natomiast ten dynamizm i tą elastyczność nasza organizacja posiada. Czy nowa strategia zakłada jakieś znaczące zmiany w teamie Teamu, czyli wśród pracowników? Nowe stanowiska, redukcja obecnych? No na pewno nowe stanowiska. Jeżeli chodzi o rozwój teamu, to bardzo dużo inwestujemy w technologię, ale też inwestujemy w stanowiska związane z technologią, czyli w dział rozwoju technologii. To jest nasz jeden z głównych działów korowych. I drugi dział to jest marketing, który właściwie stał się w chwili e-marketingiem. Oprócz tego staramy się wspierać pozostałe działy przez automatyzację i robotyzację procesów. To jest po pierwsze. Czy redukcję? Raczej my się zastanawiamy, jak pozyskać na rynku nowych pracowników, niż edukować, więc z naszego punktu widzenia to pytanie jest niezasadne. O tak. Ja może jeszcze dodam 3 słowa. My w ostatnich latach bardzo mocny akcent położyliśmy na budowę wewnętrznych kompetencji i w niektórych obszarach odeszliśmy od outsourcingu po to, żeby właśnie budować mocną organizację. To, co dzisiaj Krzysiek Rogalny powiedział, zbudowaliśmy przede wszystkim bardzo mocny zespół zajmujący się technologią i tak jak prezes wspomniał, ten zespół będzie się rozwijał i będzie jeszcze wzmacniany. No, a cała organizacja też rośnie i też na bieżąco w różnych obszarach pozyskujemy nowe osoby, nowe kompetencje. Czy my też czerpiemy z tej wiedzy, która jest w organizacji i to w pewnym momencie na prezentacji prezes wspomniał o tym, że nieważne w którym miejscu w organizacji się jest, każdy ma wpływ na rozwój firmy. Te kompetencje się pojawiają, niekoniecznie bardzo często u ludzi, których byśmy identyfikowali z nimi. Wspominał bodajże o tym Łukasz Napiórkowski, że mamy dużą zdolność budowania zespołów, które zajmują się konkretnym problemem, konkretną innowacją, konkretnym usprawnieniem i w małych zespołach pracują. Tym samym ten zespół, który jest w stanie bardzo dużo wnosić, nawet nowych rzeczy, ucząc się i wykorzystując swoją wiedzę nawzajem, dzieląc się tą wiedzą. Ja chciałbym jeszcze tutaj dodać jedno zdanie. Ten współczynnik NPS, o którym mówił Piotr wcześniej, ten 41 to jest na poziomie Google'a, chyba Siemensa i topowych firm w Polsce. Netflixa to jest raz, czyli pracownicy polecają naszą firmę jako miejsce pracy, to jest jedno. Drugie zdanie, które powiedział Łukasz Napiórkowski. Połowa pracowników bierze udział w pracach projektowych, mniejszych lub większych. I to jest dla nas bardzo ważne. To świadczy o zaangażowaniu pracowników w życie firmy i daje im poczucie sprawczości. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element, jeżeli się pracuje, żeby mieć poczucie sprawczości na to, co się dzieje w organizacji. I zostaje jeszcze trzeci element. 170 projektów zgłoszonych, ponad połowa wdrożonych. Czyli to jest nie tylko to jest to, co się dzieje w firmie, nie to jest taki czysty marketing, to jest realne życie firmy. I najważniejsze zdanie, które ja kiedyś powiedziałem wcześniej w tej prezentacji,
Kultura organizacyjna. Mamy takie dwa hasła. Never ending startup i drugie hasło, które każdy pracownik, który przychodzi do naszej firmy nowy, słyszy od pracowników, którzy pracują dłużej. Jedyną pewną rzeczą w teamie to są zmiany. I te ileś elementów, na które pracujemy od kilkunastu, kilkudziesięciu już lat, ja pracuję, powoduje to, że firma jest w tym miejscu, w którym jest i daje bardzo duży poziom gwarancji, że to, co deklarujemy, to zrealizujemy, bo ja wiem, z jakim zespołem pracuję i z kim pracuję. I to jest jakby podstawą wszystkich naszych założeń, strategii i rozwoju. Kultura organizacyjna, pracownicy i dalszy rozwój. I to jest nasza siła. Kolejne pytanie. Czy mają Państwo w planach sprzedaż spółki do strategicznego inwestora? Co musiałoby się zdarzyć, żeby to nastąpiło? To nie przy takiej cenie przecież. Na razie się na emeryturę nie wybieram, to jest raz. A jestem, z tego co pamiętam, głównym właścicielem Teamu SA. Druga rzecz, my dopiero rozpoczynamy nowy etap rozwoju. To nie jest, to jest coś, co się zaczyna. To jest 3 lata temu, żeśmy tak starą strategię pokazali, żeśmy ją zrealizowali. I to, co zaczynamy teraz, to jest nowy etap rozwoju firmy. I to jest coś, co jest fajne. Myślę, że nie tylko mnie to rajcuje. Myślę, że tak samo biorą w tych projektach, czy bardzo wielu pracowników bierze udział w tych projektach. Po co to zmieniać? Nie widzę powodu. Jak sytuacja związana z przerwaniem łańcuchów dostaw wpływa na działalność Team SA? Jak radzicie sobie z brakami niektórych kategorii asortymentowych? No, patrząc na wyniki chociażby zeszłego roku, to wygląda na to, że sobie z tym radzimy. Zresztą wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, to komentowałem tą sytuację i nawet byliśmy w stanie na tej sytuacji zyskać, odpowiednio planując i zmieniając politykę zakupów i magazynowania. Ja nie chciałbym wchodzić w kuchnię, jak to robimy dokładnie, bo to jest jakiś know-how. Natomiast to jest duży nakład pracy, to jest testowanie zmian w systemie prognostycznym, dopasowywanie się do sytuacji, wyprzedzanie pewnych rzeczy, które czy sytuacji, które dzieją się na rynku, tak abyśmy wcześniej zareagowali, zanim ten rynek zareaguje. Na ten moment powiedziałbym, że poziom braków w stosunku do zeszłego roku jest nieco mniejszy. Oczywiście są produkty, które są nieustannie niedostępne. No, cały świat ciągle boryka się z niedostępnością chipów. To widać ewidentnie w przemyśle motoryzacyjnym. Półprzewodniki, procesory są również wykorzystywane w bardziej zaawansowanych produktach w naszej branży i są trudno dostępne, natomiast boryka się z tym cały rynek, nie tylko Team. Natomiast uważam, że wsłuchując się w głos naszych klientów, jakie podejmują decyzje zakupowe, jak się zachowują, no to wygląda na to, że nasza dostępność jest na poziomie zadowalającym, bo wracają do nas i kupują nawet w momencie, kiedy ta cena jest mniej atrakcyjna od rynkowej, natomiast z reguły ta atrakcyjna cena rynkowa jest wtedy, kiedy nasz konkurent tego produktu nie ma, a my go mamy. No my nieustannie rozwijamy ofertę asortymentową, co też nie jest łatwe w takim otoczeniu. Natomiast ta oferta produktów dostępnych z magazynu w Siechnicach u naszego operatora logistycznego spółki 3LP, ale i w alternatywnych kanałach sprzedaży cały czas rośnie i będzie rosnąć, dlatego że to jest też jeden z elementów tej strategii. Wspomnieli Państwo, że rynek jest rozdrobniony, więc mogą Państwo zwiększać w nim udział. Jaki udział mają Państwo obecnie, a do jakiego chcą Państwo dojść w 2026 roku? Przy tym pytaniu zadałem ja pytanie, jaki jest udział w rynku dystrybucji materiałów technicznych, bo te dane są moim zdaniem dość niewiarygodne, jeżeli chodzi o Polskę, to po pierwsze. Druga rzecz, my nie bierzemy udziału w zawodach, kto będzie miał większy udział, czy mniejszy. Od kilku lat jesteśmy największym dystrybutorem materiałów technicznych w Polsce i cały czas nasz udział rośnie, jeżeli chodzi o ten rynek. My będziemy robili swoje. I
podał Piotr te założenia, że chcemy w 2026 roku osiągnąć 3 miliardy sprzedaży, a czy rynek będzie miał 10 miliardów sprzedaży, czy będzie miał 8 czy 12, to już nie nasza rola i nasz wpływ. My zakładamy swoje własne cele do realizacji i je zrealizujemy, więc trudno mi mówić, jaki to będzie udział w rynku. My robimy swoje po prostu. Jak do 2026 roku może się zmienić udział kanału e-commerce w przychodach? No myślę, że nie zmieni się istotnie. My osiągnęliśmy pewien poziom stabilizacji w tym zakresie. Przypomnieć należy, że my sprzedajemy 100% zdalnie. 100% sprzedaży jest realizowane w sposób cyfrowy, przy czym około 30% jest realizowane przy jakimś udziale opiekuna klienta. Natomiast to nie jest taki model, jak był kiedyś, że ten klient może po ten towar podjechać do magazynu, gdzie są magazynierzy, gdzie jest towar, gdzie to jest taki tradycyjny oddział. Dostaje ten towar na ten moment w 100% z jednego miejsca, czyli z magazynu centralnego w Siechnicach. I ten udział 70-30 myślę, że się będzie utrzymywał. To jest oczywiście tam 68, 73, 74, w zależności od tego, jaką sytuację też mamy na rynku, jak mocno sterujemy centralnie sprzedażą, bo to też wpływa na ten udział i to widać w ostatnich, powiedzmy, 2 latach. Więc specyfika rynku, jakby nasza dojrzałość w tym zakresie, to co pokazaliśmy też na prezentacji wspólnie z naszymi partnerami, klientami i dostawcami, realizujemy nie tylko półkową sprzedaż taką powtarzalną, natomiast realizujemy wiele dużych projektów długofalowych, długoterminowych, które no, trochę rządzą się innymi prawami i ten udział 30% sprzedaży poza kanałem e-commerce, ale dalej zdalnej, myślę, że będzie się utrzymywał. Strategia powinna też objąć działania konkurencji. Czy i jaką macie konkurencję? Przede wszystkim obserwowanie i dostosowywanie się do zewnętrznej sytuacji. Pamiętam, jak w 2020 roku w marcu zaczął się lockdown. Nikt nie wiedział, co się będzie działo. Był duży strach, niepewność, poczucie zagrożenia. W ten czas mieliśmy wiele, my jako zarząd, spotkań online'owych z naszymi pracownikami i powiedziałem, że ja znam jedyną receptę na taką sytuację. Dostosowywanie się do otoczenia. I to jest nasza recepta tak samo na konkurencję. Nie możemy przewidzieć, co się stanie za pół roku czy za rok, jeżeli chodzi o rynek i o otoczenie rynkowe. Mam tu na myśli konkurencję. Tak jak już powiedział Piotr, u nas są podejmowane decyzje z tygodnia na tydzień. Jesteśmy bardzo elastyczni, potrafimy się dostosować do otoczenia. I to jest nasza siła. A to motto, które już powtarzam od wielu lat i ta kultura organizacyjna, którą mamy w firmie, że jedyną pełną rzeczą są zmiany, pozwala nam bardzo szybko dostosować się do otoczenia i to jest nasza recepta na konkurencję i na otoczenie rynkowe. Czy ja jeszcze dodam, bo tak jak tutaj siedzimy i jak mówimy o tym, że jesteśmy liderem rynkowym w kontekście przychodów ze sprzedaży, to my to pojmujemy nieco szerzej, bo tak jak przy okazji któregoś wcześniejszego pytania prezes odpowiedział, że to nie tylko chodzi o przychody, chodzi o naszą innowacyjność, o nasze patrzenie do przodu i o to, że jesteśmy naśladowani. I dotychczasowa historia teamu pokazuje to, że konkurencja w bardzo wielu przypadkach właśnie patrzy na nas, patrzy co my robimy i dopasowuje te działania do tego, co się w teamie sprawdziło, bądź co się w teamie nie sprawdziło i liczymy, że tak będzie. Oczywiście obserwujemy konkurencję, co robi, w jakim kierunku się rozwija. Szanujemy ją, szanujemy te pomysły, które mają, natomiast robimy swoje. To zostaliśmy trendsetterem, Piotrek. Tak, byliśmy generalnie. Od lat. Zostajemy. Od lat. I jak znacząco chcą Państwo poszerzyć ofertę do 2026 roku? Na najbliższe 3 lata, 2 lata czy 3, mi się już to myli, to nie jest ważne. Chcę mieć co najmniej 100 000 referencji, że SKU dostępnych w ciągu 24 godzin z naszego magazynu, z centrum logistycznego właściwie. To jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o ofertę
że tak powiem, dostępność do naszego portalu my cały czas rozszerzamy, więc dla nas te 100 000 na dzień dzisiejszy jest taki pierwszy wskaźnik chyba na 2 lata najbliższe. Jeżeli zrobimy to szybciej, to super, na pewno nie wolniej. To jest po pierwsze. Tak jak powiedział już Piotr wcześniej, dostępność produktów 24 godziny jest naszym driverem, naszym motorem wzrostu, jest naszą przewagą konkurencyjną wobec rynku. Tak, to jest raz. 2. To nie jest trudne, żeby mieć 100 000 referencji na magazynie. Cały problem polega, które 100 000 referencji trzeba mieć na magazynie. Jeżeli chodzi o wskaźniki rotacji towarów, odpisów na towary nierotujące i tak dalej, to mamy bardzo dobre, przekraczające nasze wstępne założenia, więc potrafimy nie tylko rozszerzać ofertę o produkty magazynowe, ale potrafimy jeszcze rozszerzać w sposób precyzyjny i celowy tą ofertę. Tak jak już powiedział wcześniej Piotr, łączy nas napięcie, to jest jeden też z impulsów do rozszerzenia oferty. Tych impulsów jest wiele. Tutaj, jak powiedziałem, praca zespołowa. Współpracujemy z dostawcami i od nich oczekujemy impulsów, o które produkty rozszerzać ofertę. Tak samo współpracujemy z naszymi klientami, o jakie produkty rozszerzać naszą ofertę. I zostaje trzeci element, tak jak to zawsze mówię, mam trochę cech kobiecych, czyli kobieca intuicja, czyli przewidywanie, co może być za pół roku, rokiem, za rok produktem, który będzie się sprzedawał. Tak? I takie ryzyko też ponosimy. To znaczy, my jesteśmy firmą innowacyjną, a nie ma innowacji bez ryzyk. Nie ma innowacji bez ryzyka. Tak? My to robimy od wielu lat metodą prób i błędów i to jest nasza siła, że nie boimy się ryzykować, nie boimy się wdrażać nowych koncepcji. Jedne są trafne, drugie nie są trafne. To jest też bardzo trudne, jeżeli chodzi o organizację, żeby się przyznać do błędów, żeby zabić projekt, który się nie sprawdza i tak dalej. Ja nie chcę tego bardziej rozwijać, tego tematu, ale jak już powiedziałem wcześniej, nasza kultura organizacyjna, tutaj wymieniłem kilka cech tej kultury organizacyjnej, jest naszą totalną siłą. To, że w team jest taki, jaki jest, to się kształtowało przez wiele lat, to jest cały czas kultywowane i nie chcemy tego zmieniać. Dopóki będziemy takim teamem, never ending startupem, to będziemy próbowali, będziemy zmieniali, ale zawsze będziemy szli do przodu. Nie ma innowacji bez ryzyka. Jesteśmy w stanie to ryzyko ponosić. Oczywiście ryzyko skalkulowane, przewidywalne i to jest nasza największy chyba atut, jeżeli chodzi o rozwój teamu. Tutaj bardziej ciekawe jest nie to, ile tych produktów będzie, bo jak pokazywaliśmy na podsumowaniu strategii, my nie mamy problemu ze skalowaniem logistyki, możemy tam zapakować do 3LP jednego czy drugiego magazynu, tyle ile sobie tam wymyślimy. Oni, jeżeli nie w Siechnicach, to znajdą nam miejsce gdzie indziej. Natomiast klub programu i też cel na najbliższe lata, i to mniej lub bardziej wybrzmiało w tym, o czym opowiadaliśmy przy okazji strategii, to jest jak tą ofertę skutecznie pokazać klientowi. I to się pojawiało. My mamy świadomość zajętości naszych klientów. Wiemy, że czas jest dla nich w tej chwili najcenniejszym dobrem. Masę czasu poświęcają na życie zawodowe, chcą mieć też swoje życie prywatne i trzeba do nich docierać, szanować to, docierać w bardzo spersonalizowany sposób. Stąd do pomocy jest potrzebna nam ta technologia, personalizacja, wskazywanie klienta, mimo że ta oferta będzie szeroka, to wrażenie dla klienta ma być takie, że on znajduje w łatwy sposób to, czego poszukuje. Z punktu widzenia pojedynczego klienta 200 000 indeksów na magazynie, to jest 200 000 indeksów na magazynie. My będziemy dążyć do tego, żeby to dla danej jednostki, danego klienta ta oferta była atrakcyjna, była szeroka z jego perspektywy, realizowała jego potrzeby zakupowe, żeby on znalazł wszystko, co potrzebuje, a mało tego jeszcze będziemy chcieli mu podpowiadać, co on może potrzebować, bo akurat coś pojawia się na rynku, zmienia się pewien trend, standard rynkowy, on jeszcze o tym nie wie, natomiast cały ten ekosystem team, całe narzędzie personalizacji i wsparcie technologii będzie miało na celu, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, team był zawsze pod ręką i żeby klient nie przeoczył niczego, co może być ciekawe z jego perspektywy i jest dostępne na team.pl. W strategii wyznaczacie cele dotyczące przychodów ze sprzedaży i EBITDA, a co z zyskiem netto? Dodatkowo, jakie cele przed całą grupą team?
Tak, w strategii pokazaliśmy cele dotyczące sprzedaży i EBITDA, ale prezentacja strategiczna rządzi się swoimi prawami, trudno pokazywać każdą pozycję. Zresztą jak Państwo spojrzycie na rachunek zysków i strat jednostkowy teamu, to tam poniżej wyniku na działalności operacyjnej zazwyczaj niewiele, że tak powiem, kolokwialnie było. Tak, team nie korzystał z finansowania dłużnego, więc koszty i przychody finansowe były niematerialne. Więc my pokazujemy te najważniejsze pozycje, wskazujące na skalę biznesu, na rentowność biznesu, który zamierzamy rozwijać. Tak. Dlatego nie pokazujemy zysku netto, ale myślę, że to każdy może analityk do tej pozycji dojść. Jeżeli chodzi o grupę kapitałową, no nie pokazujemy prognoz dla grupy kapitałowej, ale znowu odwołam się trochę do historii. W 2021 roku udział EBITDA 3LP w EBITDA grupy kapitałowej był około 25%. Pokazaliśmy ambitną, bardzo myślę dynamiczną strategię rozwoju dla 3LP i zakładamy, że ten udział z roku na rok będzie rósł. Ta EBITDA będzie coraz więcej ważyła w wynikach skonsolidowanych. Ale na dzisiaj nie chcielibyśmy pokazywać jeszcze żadnych wielkości. No Piotr, a jaki będzie podatek CIT w 2026 roku? Tak, to jest kolejna... Biorąc pod uwagę dość agresywną politykę socjalną naszego rządu, możemy zakładać, że podatek CIT powinien rosnąć. Także jeżeli chodzi o netto, mówimy. Tak, może być pewna zmienność, zresztą zmienność otoczenia legislacyjnego w tym obszaru podatków, tak jak Państwo wiecie, jest bardzo duża w ostatnich, PIT w dół, CIT w górę. nie powiem latach, ale miesiącach. Znaczy, zmienność legislacji w każdym obszarze ostatnio jest duża, także W podatkach szczególnie. ja mam wrażenie, że my ciągle się do czegoś dostosowujemy wewnętrznie. Piotrek, ty krótko żyjesz. Ja przeżyłem już tyle zmian podatkowych, że już zapominam. Jaka jest mediana wartości zamówienia? Jaki procent obrotu generuje top 100 klientów? Z tego, co ja ostatnio oglądałem, nie pamiętam, to jest około 1500-1700 zł. To jest ciekawe, że mniej więcej to wzrosło około 20% przez ostatnie 2 lata, to wynika z inflacji. Jeżeli chodzi o top 100 klientów, nie wiem ile jest top 100 klientów, nie ma klienta, który przekracza 1% wartości obrotu teamu. Znaczy my w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, sprzedaliśmy do ponad 50 000 klientów łącznie, ponad 25 000 czy 27 byli to klienci biznesowi. Mamy bardzo długi ogon klientów, drobnych, średnich, którzy się na ten przychód składają, można tak powiedzieć, realizują ten przychód. I my od lat mamy bardzo bezpieczną strukturę, dosyć rozdrobnioną. Wypadnięcie jednego klienta nie jest w żaden sposób groźne dla organizacji. Setki nie jest groźne. Jakie najistotniejsze i realne ryzyka Państwo widzicie, które mogłyby przeszkodzić realizacji strategii? To ja zadam pytanie, kto przed marcem 2020 roku przewidział COVID i kto przed 24 lutego tego roku przewidział wojnę na Ukrainie? Nie wiemy. Ja powiedziałem 2 lata temu, nie mamy czarnego łabędzia, będzie stado czarnych łabędzi. Niestety to moje zdanie się sprawdza z dnia na dzień, więc my musimy się do tego dostosowywać. Natomiast warto jeszcze raz podkreślić, że team jest bardzo silną organizacją i od strony całego zespołu, ale też od strony finansowej, technicznej. Także my jesteśmy przygotowani na różne trudne sytuacje. To, gdzie ryzyko może się pojawić, to poza nami, tak jak prezes wspomniał. Czy w ramach Marketplace będzie rozwijana tylko oferta z elektrotechniki, czy też inne produkty? No to odpowiem jednym z filarów. Team to Centrum Elektrotechniki. My w poprzedniej strategii testowaliśmy różne podejścia i różne rozwiązania.
Oczywiście, tak jak tu przy okazji którejś odpowiedzi wspomniałem, nasi klienci się zmieniają, rozwijają, zmienia się sposób, w jaki wykonują pracę, co do niej używają. Natomiast core rozwoju oferty, czy dostępnej w modelu marketplace'u hybrydowego, dropshippingu, czy dostępnej z magazynu, będzie to oferta elektrotechniczna, ale z uwzględnieniem oferty technicznej, czyli tak ukierunkowanej, że wykorzystywać będą tą ofertę klienci z branży. Czyli core to będzie elektrotechnika, natomiast są pewne rzeczy, które elektronicy, elektrotechnicy wykorzystują i czy będą wykorzystywać w przyszłości, jak ta oferta będzie się rozwijać. I te produkty będą się pojawiać w ofercie. Natomiast po latach pewnych testów, prób, uruchamiania pilotów i pojawiały się na Team.pl różnego rodzaju produkty, również produkty z kategorii hobby na przykład, to te produkty w tej chwili już jesteśmy w procesie porządkowania oferty, one z oferty znikną. I czas na ostatnie pytanie. Czy nowa strategia to także zmiana wizerunkowa? To właściwie chyba Piotr odpowiedział. I te 4 filary, o których żeśmy powiedzieli, czyli Centrum Elektrotechniki, drugi pamiętasz? Zakupy w tym do przyjemności, łatwość i bycia blisko klienta, praca zespołowa i, że tak bym powiedział, wrażliwość na otoczenie. Natomiast od strony wizualnej jest, powiedziałbym, delikatna lekka korekta naszego logo, także na pewno troszkę inaczej, w sposób odświeżony będziemy się prezentowali na rynku. Ja chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedział Piotr Nosal przed chwilą. Było wiele pilotów, było wiele różnych prób. Na podstawie wyników, któreśmy osiągnęli, powstała ta strategia, czyli my jesteśmy firmą, która potrafi ponosić ryzyko nowych rozwiązań, potrafi, tak powiem, zabijać złe kierunki czy złe projekty i iść ciągle do przodu. I to jest ta cała siła, metoda prób i błędów i cały czas szukanie nowych szans. Biznes, kiedyś ktoś mnie pytał, na czym polega przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość polega na szukaniu szans i wykorzystaniu ich i myślę, że to jest nasza siła i cały czas będziemy to realizowali. Jak wspomniałem, to było ostatnie pytanie. Dziękujemy Państwu za wszystkie pytania, za mnóstwo bardzo ciekawych pytań i za obecność w ciągu ostatnich już prawie 90 minut. A ostatnie 90 minut spędzili z Państwem, najpierw prezentując nową strategię Team SA, a następnie odpowiadając na Państwa pytanie, członkowie zarządu Team SA, a dokładnie to prezes Krzysztof Folta. Dziękuję bardzo. Dyrektor handlowy Piotr Nosal. Dziękuję Państwu. I dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia, do usłyszenia.